Serdecznie zapraszam do odcinka 9 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 8. W poprzednim 8 odcinku opowiedziałem o ekspansji plemion germańskich w okresie średniowiecza. W tym odcinku spróbuję odkryć powody zaangażowania Germanów w tworzeniu Unii Brzeskiej. Dlaczego Niemcy, reprezentowani przez dynastię Habsburgów, mieli interes w poparciu Unii Brzeskiej, czyli Unii dwóch kościołów? Już od wieków religia i reprezentujące ją kościoły były narzędziami do zdobywania bogactwa i władzy. Władze świeckie, kontrolujące dobra materialne, od zawsze były zainteresowane opanowaniem duszy narodów, czyli religii. W historii europejskiej wiele wojen było prowadzonych pod sztandarami obrońców religii, jak na przykład templariusze czy krzyżacy w czasach krucjat. Przykładem narzucenia religii przy pomocy wojska jest wspomniane w poprzednim odcinku Cesarstwo Łacińskie, które założyli krzyżowcy po zdobyciu Konstantynopola w 1204 roku podczas czwartej wyprawy krzyżowej. Germanie jako założyciele państwa kościelnego przynajmniej od roku 756 mieli ogromny wpływ na papieży, czyli zwierzchników Kościoła katolickiego, i zdobycie władzy nad ludem Kościoła prawosławnego, którego centrum stanowił Konstantynopol, było jednym z ich celów głównych. Jednakże łacińskie Cesarstwo Konstantynopola zdołało przetrwać zaledwie 57 lat, do roku 1261. Dlatego też Germanie zaczęli szukać innego sposobu na realizację swoich wielkomocarstwowych planów zawładnięcia kontynentem europejskim i Rosją. Ponieważ narzucanie religii innym narodom poprzez wojny okazało się procesem bardzo kosztownym, dlatego też sposobem dużo bardziej ekonomicznym i efektywnym było ustanawianie lub raczej narzucanie tzw. unii kościelnych. Proszę nie mieć złudzeń. Już od wieków najwyższe władze kościelne były zawsze inwigilowane i podejmowano próby ich kontrolowania przez sługi szatana. Działo się to również w czasach międzywojennych, w czasie II wojny światowej, jak i po niej. Nawet w czasach bardziej współczesnych, w III RP, można zauważyć pewne niekonwencjonalne działania władz kościelnych, będące zaprzeczeniem wiary i suwerenności Kościoła. Powróćmy do Unii Brzeskiej, która połączyła cerkiew prawosławną z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej obojga narodów. W wyniku Unii Brzeskiej powstał Kościół unicki, czyli Kościół prawosławny, który podporządkował się władzy Kościoła katolickiego, i nastąpił podział wiernych prawosławnych na unitów i dyzunitów. Unia Brzeska była uderzeniem w Rosję, która sprzeciwiała się powstaniu Unii, jak i większość duchownych i ludności prawosławnej. Jeżeli chodzi o Rzeczypospolitą obojga narodów, Unia Brzeska wywołała przede wszystkim wzrost niechęci wiernych prawosławnych do Polski i polskości, co w przypadku narzucania innym narodom swojej religii, tzw. prozelityzm, jest reakcją całkiem naturalną. Powstał Kościół grecko-katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, działający na terenie Rzeczypospolitej obojga narodów, który nie przestał istnieć aż do czasów współczesnych. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, w roku 1526 powstała monarchia Habsburgów, nazywana Austrią, założona przez najpotężniejszą niemiecką dynastię. Dynastia ta panowała nie tylko nad większością państw europejskich, ale miała kolonie w Azji, Afryce i obu Amerykach. Kolejnym celem ekspansji tego złowrogiego tworu była Rosja,
a Rzeczypospolita Obojga Narodów była idealnym narzędziem do jego realizacji. Już Unia Lubelska wciągnęła Rzeczypospolitą do wyniszczających wojen przeciwko Rosji, a teraz Unia Brzeska spotęgowała istniejący już konflikt. Potężny obszar II RP był łakomym kąskiem dla niemieckiej dynastii Habsburgów, a szczególnie jej wschodnie regiony graniczące z Rosją. Habsburgowie pod koniec XIX i na początku XX wieku, rządzący Austro-Węgrami, mieli ogromny wpływ na Kościół grecko-katolicki, do którego powstania przyczynili się w roku 1596, istniejący i działający na terenach polskich Kresów. Fakty historyczne wyraźnie wskazują, że ich agentami byli między innymi Andrzej Szeptycki i Jozafat Kocyłowski z wierzchnicy tegoż kościoła. Niestety obydwie postacie w sutannach nie miały nic wspólnego z religią, którą reprezentowali. Natomiast byli częstymi gośćmi rządu austro-węgierskiego, wykonującymi żarliwie jego polecenia. Zarówno Szeptycki, jak i Kocyłowski mieli bezpośredni wpływ na wydarzenia ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W kościołach grecko-katolickich, zgodnie z ich instrukcjami, księża zwani popami często związani z organizacją ukraińskich nacjonalistów OUN nawoływali do nienawiści i podżegali ukraińską ludność do mordów Polaków, święcąc narzędzia zbrodni. Popowie ci często osobiście prowadzili hordy ukraińskich chłopów, mordujących ze szczególnym okrucieństwem polskie dzieci, kobiety i starców. O Andrzeju Szeptyckim, pretendującym nadal do miana świętego, opowiedziałem w playliście Wilcze Echa, odcinki 11S i 12S. Natomiast w tym odcinku powiem parę słów o Jozafacie Kocyłowskim. Kocyłowski urodził się w 1876 roku i uczęszczał do gimnazjów w Sanoku i Jaśle. W 1901 roku studiował w Kolegium Świętego Jozafata w Rzymie i przyjął święcenia kapłańskie w 1907 roku. W 1917 został grecko-katolickim biskupem przemyskim, a w 1918 był członkiem Ukraińskiej Rady Narodowej. Ukraińska Rada Narodowa, oficjalnie założona 19 października 1918 roku w Lwowie, ale działająca dużo wcześniej, miała wprowadzić w życie prawa samostanowienia Ukraińców zamieszkujących części terytorium Austro-Węgier. Oczywiście Rada ta była ściśle związana z organizacją ukraińskich nacjonalistów OUN, a więc i Kocyłowski był jej propagatorem. W 1943 roku biskup Kocyłowski przemawiał do ukraińskich ochotników 14 Dywizji Grenadierów SS, tzw. SS Galicjen, w Przemyślu. Idźcie do boju i wróćcie jako zwycięzcy. Ukraińska dywizja SS Galicjen ściśle kolaborowała z Niemcami i uczestniczyła w ludobójczych aktach mordów Polaków i innych narodowości w czasie II wojny światowej. Kiedy w grudniu 1944 roku rozpoczęła się akcja wysiedlania ludności ukraińskiej do ZSRR, władze radzieckie domagały się wyjazdu Kocyłowskiego do Związku Radzieckiego. Biskup odmówił, tłumacząc się koniecznością uzyskania zgody Watykanu. Ostatecznie 20 września 1945 roku Kocyłowski został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa ZSRR i osadzony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. Po wyjściu z więzienia biskup przebywał w areszcie domowym
i 5 lipca 1946 roku został formalnie aresztowany pod zarzutami między innymi propagandy antysowieckiej, utrzymywania kontaktów z OUN i UPA, kolaboracji z okupantem niemieckim i udziału w organizacji 14 Dywizji Grenadierów SS. Wszystkie wspomniane zarzuty były jak najbardziej uzasadnione i Kocyłowskiego skazano na 10 lat łagru. Józefat Kocyłowski zmarł 17 listopada 1947 roku w Łagrze koło Kijowa. Powstaje pytanie, jak ocenić postać Józefata Kocyłowskiego? Według mnie pod sutanną ukrywał szatana, podobnie jak Szeptycki, a jego działania były całkowitym zaprzeczeniem religii, którą reprezentował. Jednak stała się rzecz niewiarygodna, bo 24 kwietnia 2001 roku w obecności papieża Jana Pawła II ogłoszono dekret o heroiczności cnót Józefata Kocyłowskiego, a w 3 dni później, 27 czerwca 2001 roku, został on beatyfikowany przez Jana Pawła II na hipodromie w Lwowie. Oto przykład wpływu sił szatana na najwyższych dostojników kościelnych. Trudno mi uwierzyć na brak wiedzy historycznej władz kościelnych o najgorszej zbrodni dokonanej na narodzie polskim ponad 80 lat temu. Zbrodni, która nie została rozliczona do tej pory i jej nieszczęsne ofiary nadal czekają na swój pochówek. Kpiną ze sprawiedliwości i obłudą jest czynienie zbrodniarzy świętymi. Ale niestety w naszym świecie iluzji jest to, jak się okazuje, praktyką zarówno władz kościelnych, jak i świeckich. Do tematów związanych z Kościołem powrócę w dalszych odcinkach Polskiej Bryzy, a teraz cofnę się w czasie do roku 1413. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 9, w którym wskazałem na powody zaangażowania Niemców w tworzeniu Unii Brzeskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 10 pod tytułem Unia, część 9.